Czy zestaw interkomów bezprzewodowych Okayo Freecom jest w ogóle dobry? Opłaca się je kupować? Wygląda to jak zabawka, takie małe. Działa to w ogóle? Od razu małe wyjaśnienie. Firma dystrybuująca te zestawy w Polsce przysłała je do mnie za darmo i płacą mi za tą recenzję. Jeżeli ktoś uważa, że będę stronniczy, no to sorry. Natomiast ja uważam się za profesjonalistę i mam wielu profesjonalnych klientów, którzy płacą mi za zrobienie na przykład pomiarów akustycznych i dostają informację, że sorry, ale nie spełniacie wymagań prawnych albo innych, które zostały ustalone. Co więcej, Wam też zapłacą, jeżeli zdecydujecie się na kupno tego, ponieważ na kod Proper Sound na stronie 3 zestawy tych urządzeń będą tańsze o 15%. Informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Co to w ogóle jest? Są to zestawy bezprzewodowe interkomów. Powiedziałbym, że takie walkie-talkie, tylko trochę bardziej zaawansowane. Nie dość, że działa to właśnie, przesyła sygnał cyfrowo, więc troszkę inaczej to działa i nie ma tak, że sygnał trochę działa, trochę nie działa, tylko jeżeli nie działa, to już całkiem tracimy ten zasięg. To może być wada bądź zaleta. Natomiast co dla mnie najważniejsze przy niektórych produkcjach, przy niektórych wykorzystaniach, to nie jest tak jak z walkie-talkie, że możemy tylko albo mówić, albo słuchać. Możemy jednocześnie rozmawiać. Używałem zestawu poprzedniego Okayo OTG200T, który umożliwiał komunikację bodajże jakby w takim, jak to się nazywało? Używałem zestawu Okayo OTG200T, które umożliwiają jakby równoczesną komunikację w pełnym dupleksie dla 2 osób. Ten zestaw ma możliwość rozmowy jednocześnie do 6 osób. No i ktoś może powiedzieć, o w ogóle, bo te interkomy takie profesjonalne, to tam mogą gadać wszyscy naraz i w ogóle nie wiadomo co. Okej, tylko wydaje mi się, że są droższe, a już nie mówiąc o tym, że mają być bezprzewodowe, to się robią wtedy jakieś mega kosmiczne ceny. Żeby było jasne, te urządzenia nie są tanie, bo jedno takie urządzenie kosztuje około 1000 zł, w zależności kiedy, wiecie, teraz to wszystko mega szaleje. Natomiast szczerze mówiąc, ja takie zastosowanie do tego Okayo mam różne. Ja używałem tego czy do pomiarów na przykład w kinie, które się budowało, więc na przykład musiałem przy pomiarze izolacyjności mierzyłem ścianę, więc przez ścianę z gipskartonu, taką mega wielką, zasięg był bez problemu i mierzyłem też przez stropy, czy przez sufit, czy przez podłogi i też nie było problemu. Jeżeli się odeszło dalej, typu 2 pomieszczenia dalej, rzeczywiście zasięg potrafił zginąć, natomiast obecność stali czy innych konstrukcji na zasadzie właśnie pomieszczenia do pomieszczenia, dużego pomieszczenia i grubych ścian, raczej nie było problemu. Więc pod tym względem te zestawy są całkiem w porządku. Innym zestawem, który na przykład tutaj też widzicie, możecie się domyślać, wykorzystywałem to na przykład przy różnych realizacjach, powiedziałbym takich nagraniowych, gdzie na przykład miałem rozmowy dla Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, nagrywałem ich telekonferencje właśnie z naukowcami z całego świata i tam na przykład używali dokładnie tego zestawu, że oni byli w stanie słyszeć swojego rozmówcę, a on nie wchodził mi w mikrofony, które były na planie używane. Dzięki czemu naprawdę to bardzo uprościło mi komunikację między członkami ekipy i ludźmi, którzy rozmawiali z drugiej strony. Bardzo fajne rozwiązanie. Film o tym znajdziecie na moim fanpage'u, jak to się nazywa? Często Live na Facebooku. Linki też znajdziecie w opisie tego filmu. Dobra, idąc dalej, co w ogóle można dostać? Zestawy są różne. Oczywiście jakby osią tych produktów jest samo urządzenie wyglądające, jak widzicie, no dosłownie to jest to samo, co jeżeli ktoś kiedyś widział te Okayo OTG200T, to jest dokładnie to samo, dokładnie tak samo to wygląda, tylko jest po prostu inny kolor. Różnica jest na dobrą sprawę we wnętrznościach. Możliwość rozmowy jednoczesnej do 6 osób. Jeżeli się dana osoba wyłączy i tak dalej, to automatycznie to się zwalnia, inne osoby mogą się włączać. Jedno urządzenie przy komunikacji musi być tak zwanym masterem. Ten akurat jest ustawiony jako master. Jak nie działa tutaj, żaden nie jest w nadawaniu, to po prostu tam na tym masterze ta kontrolka mruga. Jak widzicie, możemy tu komunikować się z kilkoma osobami i tryb działania tego guzika może być różny, ponieważ tu mamy push to button, bodajże to się nazywa, że naciskam i po prostu dopóki tego nie odcisnę, to będzie cały czas jakby nadawało. Może być takie standardowe, tak jak w walkie-talkie, że muszę nacisnąć i trzymać, żeby mówić, albo może być takie, że dopiero jak nacisnę, to mi zamutuje ten mikrofon. Więc są różne tryby pracy. Jest możliwość działania także tych zestawów w trybie szyfrowanym bądź nieszyfrowanym, więc nawet mamy tutaj pewne zabezpieczenie, żeby nikt nam nie wszedł na kanał, tak jak na przykład są niektóre takie popularne zestawy bezprzewodowe, gdzie tego szyfrowania nie ma i ktoś może wejść nam na kanał i może nas podsłuchać, bądź może nam przeszkadzać. W tym przypadku tutaj jakby to jesteśmy bezpieczni po prostu. Do zestawu możecie wybrać, są różne zestawy słuchawkowe, powiedziałbym, natomiast na dobrą sprawę
Jeżeli ktoś bardzo potrzebuje i naprawdę po taniości potrzebuje pójść, to może kupić tylko ten zestaw bez żadnego zestawu słuchawkowego i wykorzystać zestaw słuchawkowy od telefonu komórkowego, ponieważ mają one złącza tutaj TRRS, za pomocą którego możecie podpiąć i słuchawki, i mikrofon. W samym urządzeniu jest jeszcze wejście liniowe i właśnie to wejście wykorzystywałem w tym OTG, wykorzystywałem właśnie do podpięcia do komputera, dzięki czemu mogłem wysyłać dźwięk i wtedy nieważne jaki jest stan tego guzika, dźwięk jest wysyłany do wszystkich urządzeń naraz i to jest bardzo fajne właśnie, że potrzebujemy na przykład, żeby z komputera na przykład cała ekipa wiedziała, co kto mówi w danym momencie, no bo normalnie na planie tego w ogóle nie słychać, tylko dopiero do ucha za pomocą tego OTG mamy możliwość właśnie uzyskiwania tej informacji. Więc to jest też bardzo fajna sprawa, to jest wejście liniowe. To wejście mikrofonowe, ono jest, powiedziałbym, bardzo brutalne. Dlaczego? Ponieważ bardzo mocno kompresuje dźwięk. No i ktoś może powiedzieć, ojejku, no ale ta jakość będzie beznadziejna. Ale czy w tym zestawie nam o to chodzi? Nie. I powiem Wam szczerze, że co mnie na przykład urzekło w tym, właśnie przy pomiarach izolacyjności, gdy w pomieszczeniu nadawczym było rzędu 100 dB, zmierzonym miernikiem klasy pierwszej, to się okazywało, że jak ktoś był w stanie przekrzyczeć ten dźwięk, to ja byłem w stanie go zrozumieć po drugiej stronie. Więc to może dać pojęcie o tym, że nawet przy takich zastosowaniach komercyjnych, takich koncertowych, będzie to ciekawym rozwiązaniem. Więc to rzeczywiście jakoś nie jest fajna. Tam pasmo przenoszenia na przykład z dołu moim zdaniem jest niepotrzebne takie. Jak wygląda ten wykres pasma przenoszenia, zostało to zmierzone właśnie wejście z wyjściem. Macie teraz wrzucone tutaj na ekranie. Widzimy, że tutaj pasmo przenoszenia jest obcięte w wysokich częstotliwościach. Natomiast absolutnie moim zdaniem to nie jest potrzebne. Moim zdaniem dodatkowo te urządzenia mogłyby jeszcze filtrować niskie częstotliwości, bo poniżej 100 Hz w komunikacji takiej słownej totalnie mnie to nie obchodzi. Będę miał mniej informacji, dzięki czemu na przykład te procesory, to DSP, które jest tutaj w środku, które filtruje, które kompresuje, będzie miało jeszcze prostszą pracę. Więc jakby pod tym względem mogliby nawet według mnie to jeszcze zawęzić, ponieważ do komunikacji te parametry przenoszenia, tego pasma przenoszenia są w zupełności wystarczające. Jednak jeżeli ktoś myśli, żeby tutaj jakoś więcej, lepiej to działało, no to rzeczywiście no to nie jest zestaw dla tej osoby. Jak to brzmi? Sprawdźmy. Podepniemy to zaraz, tylko muszę ogarnąć kabelki. Obniżmy. Hej, hej, hej. Dobra. Myślałem, że będę cwaniakiem i uda mi się zastosować mikrofon, podpiąć mikrofon Sennheisera ME2 albo ME4 za pośrednictwem właśnie tych urządzeń, żeby mieć po prostu porównanie 1:1. Niestety nie udało mi się tego robić, nawet stosując odpowiednie tam przelotki i inne rzeczy, więc jak to działa z konfiguracją właśnie z jednym z tych mikrofonów, słyszycie właśnie teraz. Tak jak mówiłem, ta jakość nie jest jakaś zabójcza, natomiast do komunikacji naprawdę dla mnie w każdym przypadku, w którym go używałem, była w zupełności wystarczająca, a przez to, że ten dźwięk jest tak, powiedziałbym, zmasakrowany, skompresowany, płaski i tak dalej, powoduje, że nieważne, czy mówicie cicho, czy mówicie głośno, na dobrą sprawę nie ma potrzeby robienia jakiejś korekty dodatkowej, dzięki czemu lepiej się tego po prostu słucha. A czasami właśnie w różnych warunkach, czasami ktoś mówi głośniej, a na przykład gdzieś w realizatorce ktoś mówi na przykład szeptem i rzeczywiście ten zestaw jest w stanie to dość fajnie wyrównać. W razie czego, jeżeli potrzebujecie właśnie jakieś zestawy słuchawkowe, możecie wybrać z ich oferty, z oferty Okajo, różne zestawy właśnie nagłowne, słuchawkowe. Chyba najwyższym modelem jest zestaw HEM 205. Są to bardzo fajne, lekkie, delikatne słuchawki. Rzeczywiście może nie wyglądają, jak się do nie przyjrzy dokładniej, nie wyglądają jakoś super pro, natomiast są lekkie, wygodne i naprawdę całkiem nieźle grają, jeżeli używałem oczywiście innego źródła dźwięku niż właśnie ten zestawy Okajo, więc to należy zwrócić uwagę. Fajne jest to, że jest odpinany mikrofon, więc można użyć na przykład tego jako normalnego kabelka, tutaj podpiąć jako słuchawki. Te słuchawki możemy podpiąć, ten mikrofon możemy podpiąć albo do jednej, albo do drugiej słuchawki, dzięki czemu będziemy mieli albo z jednej, albo z drugiej strony. Oczywiście regulowany pałąk i fajne jest też to, że sam kabel jest w materiale, więc to jest takie troszkę bardziej premium feel. I jeżeli byście się kiedyś zaczęli wkurzać, że nie działają, bo tak też miałem, że nie działają, po prostu są zepsute, to pamiętajcie, że na kablu jeszcze jest włącznik mikrofonu, a także regulacja głośności w słuchawkach dodatkowa, poza tym, co macie w samym urządzeniu. Kolejnym zestawem słuchawkowym, który można dobrać do tego nadajnika czy interkomu, jest zestaw HEM 20. Jest to takie rozwiązanie, które jak widzicie ma tylko taką jedną Włoch, które ma taką jedną słuchawkę. Może być to stosowane na jedno albo na drugie ucho. I
Jest to, no na pewno jest mniejsza izolacja akustyczna, więc więcej słyszę tego otoczenia. Czy to jest wada, czy to zaleta, to zależy oczywiście od tego, co my uważamy. Jest gorsze pasmo przenoszenia, myślę, że głównie przez to, że sama słuchawka jest po prostu mniejsza, więc jakby gorzej to brzmi. Natomiast tak jak mówię, w zastosowaniu do tego różnicy prawdopodobnie i tak nie zauważycie. Mikrofon jest regulowany, tak jak mówię, może być z jednej, z drugiej strony. Nie ma tutaj tym razem już nic na kablu, żadnego włącznika, więc powiedzmy jest to łatwiejsze i według mnie w większości przypadków to nie jest potrzebne, ponieważ samo to urządzenie może być tak zrobione, że będziecie mieli w wygodnym miejscu, że będziecie mogli na tym urządzeniu włączać, wyłączać, a dodawanie dodatkowego włącznika i tak dalej, no czasami się prosi po prostu o problemy. Kolejnym rozwiązaniem, nie wiem czy krokiem w dół czy w górę względem jakości, wielkości, jest zestaw HEM 30. Jak widzicie, to jest mniejsze, powiedziałbym takie bardziej delikatne, żebym teraz to założył. To jest tylko, możemy założyć w jedną stronę i co najważniejsze, słuchawka jest słuchawką dokanałową, przez co właśnie przynajmniej w tym jednym uchu będziecie mieli lepsze odcięcie od otoczenia, dzięki czemu będziecie mogli trochę mniej słuchać albo lepiej słyszeć. Ponownie, nie ma żadnego tutaj włącznika na kablu. Jest to bardzo delikatne, bardzo dobrze się trzyma tej głowy, aczkolwiek właśnie ta gumka, jak się ją źle wsadzi, będzie nam wypadała, w razie czego w zestawie przychodzą też różne rozmiary tych gumek, więc to jest akurat spoko. Jak wsadzimy dobrze, to można głową ruszać i to nie wypada, więc to też jest ciekawe, jeżeli mamy gdzieś, biegamy, wiecie, z kamerą i tak dalej, to też jest to ciekawe rozwiązanie. Przy tym rozwiązaniu, rzecz mówiąc, ono mi się bardzo podoba, tylko wolałbym, żeby były na przykład dwie słuchawki, więc to jest takie tylko do rozważenia. Kolejnym rozwiązaniem, kolejnym zestawem słuchawkowym jest zestaw bodajże jest to EMC 100. Może być to tylko na jedno ucho, teraz niech zgadnę na które, na lewe. I mamy tutaj właśnie zestaw. Na kablu mamy tutaj mikrofon. Widzicie, że to jest takie mniejsze, powiedziałbym bardziej takie casualowe. Jeżeli ktoś na przykład nie chce mieć, to naprawdę całkiem też nieźle trzyma się głowy. Mamy spinkę dodatkową, żeby to przypiąć, żeby nam nie przeszkadzało, więc całkiem w porządku, ciekawa alternatywa. Idąc w dół z rozmiarem, czy też może z ceną, może nawet nie w dół, ale troszkę inne rozwiązanie, jest zestaw EMC 300. To jest już tak naprawdę, wygląda bardzo, tak powiedziałbym, sztampowo. Mamy po prostu takie zakładane na ucho taką gumeczkę z takim głośniczkiem, który przylega tylko do ucha, nie ma żadnej gąbki. Mamy mikrofon, nie ma żadnego włącznika, jest tylko ten klips, którym możemy przypiąć i już. Na dobrą sprawę, szczerze mówiąc, stary zestaw używałem, ponieważ mam go właśnie w tym Okajo OTG 200 i naprawdę spełniał się bardzo fajnie. Natomiast myślę, że jak miałbym wymieniać, to może bym wymienił na te któreś na przykład dokanałowe. Trzeba zawsze uważać, że przy tych dokanałowych one są fajne, bo odcinają bardziej od otoczenia, ale znowuż wchodzą względy higieniczne. No ja na przykład nie lubię, jak ktoś używa moich, albo nie lubię używać czyichś słuchawek, więc należy na to zwrócić uwagę. Dobra, no to mamy różne zestawy słuchawkowe, mamy tutaj, czyli źródła, mamy same przetworniki, czy tam przekaźniki. Są różnego rodzaju też akcesoria. Są walizki, jak widzicie, tu jest walizka na 6 właśnie urządzeń i jest też ładowarka do tego, przy tych starszych urządzeniach, ponieważ to jest kompatybilne, że to OTG mógłbym też tutaj wsadzić i na przykład właśnie przy tym rozwiązaniu mógłbym programować te OTG 200, natomiast Freecomy niestety nie. Natomiast możemy je bardzo fajnie ładować. To jest fajne, bo możemy ładować wiele urządzeń, jest osobny zasilacz. Minusem tego jest to, że jeżeli to trzymamy w walizce, to nie ma możliwości podpięcia tego zasilania i ładowania po prostu bezpośrednio w walizce. Trzeba to urządzenie, tą ładowarkę, tą stację trzeba po prostu wyciągnąć. Są oczywiście mniejsze, są też większe rozwiązania, jeżeli potrzebujecie właśnie tego typu rzeczy. O, właśnie widzę, że kartki było widać, moje ściągi. Trzeba będzie zrobić kropa. Dobra, może niektórzy chcieliby zobaczyć i dowiedzieć się, jak wygląda opakowanie, zrobić unboxing. Tak, słuchajcie, weźcie pod uwagę, patrzcie, jakie piękne opakowanie, jakie eleganckie, po prostu jakie premium feel i w ogóle... Jeżeli Wam na tym zależy w tych produktach, no sorry, ja wolę nie płacić za opakowanie, wolę, żeby było bardziej ekologiczne i tańsze, żeby spełniało swoją funkcję. Jak widzicie, to opakowanie to robi i widzimy, co tu jest, więcej mi nie potrzeba. W opakowaniu oczywiście gąbeczki teraz już też dają. Mamy urządzenie, mamy w tym przypadku, widzę tutaj jest zestaw słuchawkowy i mamy też pasek. Jeszcze powinna być instrukcja, która pewnie mi wcześniej wypadła z tego urządzenia. Więc bardzo proste i szczerze mówiąc, no, dla mnie jako profesjonalisty te opakowania wcale nie są ważne, żeby one wyglądały pięknie, ale robi to robotę, mamy tam to, co potrzeba, więc bardzo prosty unboxing. Dobra, podsumujmy. Warty jest ten zestaw i dla kogo ten zestaw? Szczerze mówiąc, ja
z przyjemnością używam tego TG200. Zastanawiam się, czy przejść na te Freecomy, czy ja rzeczywiście potrzebuję nawet tych 6, ktoś powie, że to i tak mało, czy potrzebuję tych 6 symultanicznych jakby rozmów, że możemy nadawać i odbierać między 6 odbiornikami, nadajnikami. Natomiast jeżeli ktoś by miał kupować, to myślę, że zdecydowanie, jeżeli pierwszy zakup, to zdecydowanie polecałbym zakup tego Freecomu, ponieważ jest to po prostu fajne rozwiązanie, które działa, które funkcjonuje, jest małe w porównaniu do rozwiązań innych profesjonalnych, no to jest po prostu, tak jak mówiłem na początku, wygląda jak zabawka. Natomiast spadło to już oczywiście parę razy, te moje, tutaj też przy nagrywaniu jedno się potknęło i rzeczywiście spełnia swoją to rolę. Dla kogo? Na dobrą sprawę do takich produkcji właśnie tych takich teraz właśnie streamów i innych rzeczy jest moim zdaniem bardzo fajne. Zwłaszcza, że musimy ze sprzętem chodzić w wiele miejsc i teraz poziom produkcji czy ceny produkcji maleją. No kiedyś wiecie, cały Obi-Wan jechał, kilkadziesiąt osób i tak dalej, wózki. Teraz czasami trzeba działać szybciej, mieć wszystko mniejsze, łatwiejsze do przenoszenia, łatwiejsze do montażu. Więc oszczędzenie paru kilogramów czy nawet parunastu kilogramów na całym zestawie tych bezprzewodów, tych właśnie interkomów, moim zdaniem jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bardzo fajną opcją. Z zestawów słuchawkowych, które bym wybierał, szczerze mówiąc, to zależy od funkcji, od tego, jak chcecie, żeby to wyglądało, czy żeby to było bardziej widoczne, mniej widoczne, bardziej izolowało od otoczenia, bądź mniej izolowało od otoczenia. Samą różnicą w jakości tego brzmienia między tymi słuchawkami są różnice, natomiast przy użyciu z tym Freecomem, z tym zestawem Okajo, absolutnie to nie ma żadnego znaczenia. Wszystko brzmi tak samo, bo to wynika przez to, że właśnie ta obróbka tutaj jest bardzo mocna, żeby ten dźwięk cały czas był podobny i między osobami się ten dźwięk po prostu w tych interkomach nie różnił. Jeżeli będziecie chcieli to kupić, zapraszam do skorzystania z kuponu promocyjnego Proper Sound. Szczegóły macie w opisie tego filmu. Ja Wam serdecznie tymczasem dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik. Poszło. Nie mówcie im nic, że spadło. Nie świecę się? Chyba nie. I teraz pytanie, czy mi się dźwięk nagrywał?